Dziś obłędnie pyszna czekoladowa beza z malinami i kremem Ferrero Rocher. Prosta w przygotowaniu, wbrew temu co mogłoby się wydawać. Przed jej zrobieniem zachęcam jednak do przeczytania dodatkowych wskazówek zawartych w przepisie na tę bezę na orchideli.com. Wskazówki tam zawarte zagwarantują Ci sukces w przygotowaniu nie tylko tej, ale i każdej innej bezy. 8 białek, u mnie jest to jedna taka naprawdę bardzo pełna szklanka o pojemności 240 ml, wlej do misy miksera i następnie ubijaj mikserem planetarnym przez 20-30 sekund na najwyższych obrotach, aby białka mocno się spieniły, a potem już na średnich, niskich obrotach przez minutę-dwie do chwili, gdy piana będzie wyraźnie sztywna, czyli mikser będzie wyraźne ślady zostawiał na powierzchni piany. Mikserem ręcznym natomiast to będą jakieś 2-3 minuty na obrotach średnich, również do momentu, aż piana będzie naprawdę wyraźnie sztywna. Następnie cały czas kontynuując ubijanie, powoli po jednej płaskiej łyżce dodawaj 400 g cukru. Ja używam zwykłego cukru i dodaję go po jednej łyżce, a nawet po pół łyżki, ponieważ beza ta zawiera bardzo dużą ilość cukru. Dlatego też nie śpiesz się z jego dodawaniem, chwilę odczekaj przed kolejną łyżką, aby cukier miał szansę nieco się rozpuścić. Na tym filmie widzisz realne tempo, w jakim cukier dodaję do piany. Kiedy dodasz już cały cukier, kontynuuj ubijanie jeszcze przez minutę-dwie. Następnie zatrzymaj mikser i czystą łopatką dokładnie oczyść boki misy miksera, tak aby cukier, który tam się zgromadził, miał szansę równo się rozpuścić. Tę czynność powtórz jeszcze raz po kolejnych 5 do 7 minutach ubijania. Po dodaniu całego cukru całość powinna być ubijana mikserem planetarnym przez około 12 minut, mikserem ręcznym około 15 minut, w obu przypadkach na średnich obrotach miksera. Na koniec do ubitej piany dodaj jeszcze 1 łyżkę soku z cytryny i całość wymieszaj już króciutko na wysokich obrotach, tak aby wszystko się ładnie połączyło. Następnie mikser odstaw na bok i przesiej 1 łyżkę kakao. Przesiej koniecznie, ponieważ kakao ma zdecydowanie tendencję do zbrylania się i tworzenia grudek. Całość wymieszaj krótko. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, aby kakao tylko odrobinę wmieszać do bezy i chodzi o to, żeby pozostały jego wyraźne ślady w pianie. Gotową pianę wyłóż na wyłożone papierem 2 blachy z piekarnika. Na środku każdego papieru od spodniej strony odrysowałam okręg o średnicy 20 cm. Bezy wyrównaj z grubsza, tak aby mieściły się w narysowanych okręgach. Gotowe bezy od razu wstaw do nagrzanego piekarnika 220 stopni tutaj z funkcją termoobiegu. Jeśli Twój piekarnik nie ma funkcji termoobiegu, możesz go piec w trybie grzałki górnej i dolnej, ale będzie się to wiązało z pewnymi konsekwencjami, o których przeczytasz w przepisie. Ja w swoim piekarniku suszę bezy na 2. i 4. poziomie od dołu. Po wstawieniu bez temperaturę od razu obniż do 120 stopni z termoobiegiem i 110-100 w przypadku grzałki górnej i dolnej i w ten sposób bezy susz przez 2 godziny. Po tym czasie wyłącz piekarnik i w zamkniętym piekarniku zostaw bezy na kolejne 3-4 godziny, a najlepiej zostawić jest je na całą noc. Bezy przechowuj w zamkniętym piekarniku do momentu, aż będziesz je przekładać. 100 g orzechów, u mnie włoskich mogą być laskowe, wrzuć na suchą patelnię i podpraż przez 10 minut na małym ogniu, cały czas mieszając, bo orzechy lubią się przypalić. Następnie odstaw je do wystudzenia. 100 g drobno posiekanej czekolady mlecznej i 100 g czekolady gorzkiej zalej 100 g śmietanki 36% i całość rozpuść podgrzewając lekko. Można w mikrofalówce, można w kąpieli wodnej. Rozpuszczoną czekoladę również odstaw do wystudzenia. Następnie wystudzone orzechy zmiel na drobno albo drobno posiekaj. Gdy wszystkie składniki są już gotowe, 400 g schłodzonej śmietanki 36% i 250 g schłodzonego serka mascarpone ubij na sztywno, tak prawie na sztywno. Następnie dodaj wystudzoną czekoladę i całość zmiksuj krótko, tylko tyle, aby składniki się połączyły. Mikser odstaw na bok i dodaj posiekane czy zmielone orzechy i całość wymieszaj, ale już ręcznie.
Gotowy krem podziel mniej więcej na pół, ta jedna część w środek może być nieco większa niż ta na wierzchu. Połowę kremu wyłóż ostrożnie na bezę. Ja sobie wcześniej ułożyłam część kremu na dole, po to aby beza mi nie jeździła. I od razu uprzedzam, beza może się odrobinę zapaść pod ciężarem kremu. Na wierzchu kremu ułóż delikatnie maliny, ewentualnie borówkę. Ja używam owoców mrożonych. Następnie przyłóż drugim krążkiem bezy i wyłóż na niego resztę kremu. Wierzch udekoruj malinami. A gotową bezę wstaw do lodówki na 30 minut do godziny po to, aby krem dobrze zastygł. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.